Witam wszystkich w kolejnym filmie. Dzisiaj odcinek taki trochę wspomnieniowy, trochę o starociach, ale może komuś się przyda. Znalazłem taki stary generator kwarcowy naszej krajowej firmy OMIG sprzed wielu lat. Według opisu tutaj nie wiem, które pozycje są istotne. Jest tutaj 0789, końcówka jest 86. Czy tu była data produkcji, czy tutaj? No ale jest to połowa lub końcówka lat 80., czyli ponad 35 lat można powiedzieć. To coś ma, jak nie więcej. Większość czasu przeleżał ten generator w szafie. Nie wiem kiedy i do czego był używany. Jest to generator sprzedawany wtedy przez OMIG jako generator wysokostabilny, duży, dlatego że ma w środku termostat. Ładnie tutaj podgrzewa nam element generujący. No i służył jako źródło do różnych urządzeń pomiarowych, mierników częstotliwości, generatorów i tym podobnych. Ja po prostu będę chciał zobaczyć, jak po tylu latach leżenia to urządzenie funkcjonuje. Po prostu uruchomimy go i zmierzymy częstotliwość. Do pomiaru częstotliwości użyję tego widocznego już za chwilę w oknie miernika częstotliwości. Miernik ten jest synchronizowany generatorem, sygnałem, nie generatorem, sygnałem GPS, także dokładność można uznać, że jest na poziomie 100, a nawet lepiej mHz. Także wystarczająca do takiego generatora. Ja go podłączę, wy zobaczycie wskazania i zostawię go tutaj do nagrzania i ustabilizowania się częstotliwości. Oczywiście to będzie widoczne na ekranie w bardzo przyspieszonym tempie. Później Wam podam czas, w jakim to się zagrzewało i ta częstotliwość stabilizowała. Także zobaczymy to na tym podglądzie. Także ja zaczynam ten teścik i miłego oglądania. W tej chwili podłączę zasilanie do tego urządzenia. Zasilany jest 12 V. Tutaj jest napięcie wyjściowe, a więc podłączam sondę miernika do minusa i do końcówki tutaj tej, która jest wyjściem w tym urządzeniu. Mogę zaczynać już podłączenie zasilania. Uwaga, zasilanie włączyłem, pobór 12 W, odchyłka 83 Hz, także nie jest duża, no ale jest. No i zostawiamy, niech to się tutaj grzeje i zobaczymy, po jakim czasie to będzie tutaj ustabilizowane. No uznam, że już ten generator się nagrzał. Nie wiem ile to trwało, bo
film nagrywam w jednym ciągu, także później to zobaczę przy montażu i tutaj za chwilę podam. Jeszcze ten generator powinien troszeczkę się ponagrzewać. Łatwo było zauważyć tam ten sposób, w jaki to pracuje regulacja, że w pewnym momencie częstotliwość spadła trochę poniżej, potem żeby wrócić, także tych wahań jeszcze teraz pewnie troszkę może być, trzeba by tak go zostawić na powiedzmy 24 godziny, ale już widzicie, że mimo iż to urządzenie ma ponad 30 lat, no praktycznie trzyma parametry, jakie tutaj producent przewidział. Widzicie tutaj kartę katalogową tego urządzenia. Stałość długoterminowa po 20 minutach pracy 5 razy 10 do minus 7, po 43 razy 10 do minus 8. Więc zakładam, patrząc na to, co się pokazało na tym mierniku, że spokojnie te parametry są zachowane. Także tak jak już zapowiedziałem, mimo tylu lat taki generatorek nadal możecie sobie stosować jako generator wzorcowy i myślę, że nie będzie on gorszy od tych kupowanych 10 MHz za duże pieniądze. No może gabarytowo jest trochę większy i troszeczkę więcej prądu pobiera, bo w momencie tutaj ustabilizowanej pracy ciągnie około 3-4 W, w czasie grzania około 12, ale jest to bardzo fajne urządzenie. No to jak weźmiemy w rękę, no jest ciepły, czuć, że jest ciepły, także tam temperaturę czujemy na zewnątrz, także pewnie ma około 40 stopni i tą temperaturę musi utrzymać, ale to zapewnia jego stabilną pracę. Także mimo wieku to wszystko nadal funkcjonuje poprawnie. To tyle w tym króciutkim takim filmie teoretycznie o niczym, ale żeby pokazać, jakie to były jeszcze niedawno urządzenia i jak dalej mogą one nam funkcjonować i nadawać się tutaj do wielu ciekawych eksperymentów. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania kanału i oglądania kolejnych filmów, jakie dla Was przygotuję. Do zobaczenia.